Hola amigos, witajcie w kolejnym odcinku ze studia. Dzisiaj coś, na co wielu z Was na pewno czekało. Robimy diriga, czyli mój ulubiony przypon. Jak dobrze wiecie z naszych filmów, ja diriga stosuję, nie wiem, w 90% przypadkach nad wodą. Tak naprawdę używam tego przyponu do wywózki, zwłaszcza do rzutu. Używam go na twardym dnie, bo tak teoretycznie to jest to przypon, który dobrze się sprawdza na twardym dnie, gdzie musimy zakamuflować bardzo dobrze nasz zestaw, naszą przynętę, ale na mulistym dnie, jeżeli go trochę wydłużycie, też jak najbardziej możecie go używać. Tak jak mówię, ja używam go na większości wód i na większości wód mi się sprawdza. Jeżeli miałbym wybrać jakiś jeden przypon, z którym będę jeździł zawsze na ryby, to jest to 100% dirig, w różnych wariantach oczywiście. No i co, teraz pokrótce pokażę Wam, co jest potrzebne do stworzenia takiego diriga. A więc po kolei ja wiążę diriga na fluorokarbonie. Tutaj mam japoński Siguar. To jest fluorokarbon bodajże 20 lb, coś takiego. Dokładnie Wam napiszę w opisie, jaki to jest, ale bo to jak widzicie jest japońska miara. Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że około 20 lb. Używałem też mocniejszego fluorokarbonu. Już Wam pokażę w sumie. Ale jego stosuję tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mianowicie, tutaj macie 25 lb. 25 lb to jest 0,45. Jego stosuję na bardzo trudne wody, na jakieś zaczepy. Z tym fluorokarbonem wyholowałem suma 1,30 m bez żadnego problemu. Przypon, nic się mu nie stało. Był poszarpany, ale wytrzymał. Także na większość używam tego 20 lb i to w zupełności wystarcza. Co więcej, taka ciekawostka o tym fluorokarbonie, on jest tani relatywnie. Większość firm robi właśnie w fabrykach Siguara fluorokarbony, więc macie tutaj prosto od producenta, dlatego cena jest też niższa niż w porównaniu do tych karpiowych marek, tak? Dobra, mamy fluorokarbon, na pewno potrzebujemy haczyk, tu akurat użyjemy sobie haczyka z kordy. Kurszanków używam głównie w większości. Wiadomo, do wykonania przyponu później jeszcze potrzebujemy szybko złączki. Tutaj też akurat z kordy. Do tego wiadomo, na koniec rurka antysplątaniowa. Tu akurat mam taką krótką wersję. Co jeszcze? Na pętli D można, ale nie trzeba. Daję mikrokrętlik. To Wam pokażę w dalszej części. Specjalnie mam tu też ten z Jacksona, bo nie ma znaczenia jaki kupicie, czy kupicie z kordy, czy z Undercarpia, czy z Jacksona, on działa dokładnie tak samo. Także jak widzicie, ja używam takich zwykłych krętlików, najmniejszych, po prostu sprawdzają mi się i myślę, że nie ma co więcej. Wiadomo, jakieś narzędzia do zaciągania przyponu. No i później, jeżeli będziemy zakładać przynętę, no to igła, bite floss i zapalniczka do przypalenia. Materiały mamy pokrótce omówione, także przejdziemy teraz do wiązania samego przyponu. Na początek przygotowałem sobie około 40 cm fluorokarbonu. To jest taka standardowa długość, jaką zawsze używam, także fluorokarbon już mamy, wyciągamy haczyki. I tak, ja myślę, że najlepiej będzie, jak pokażę Wam to od mojego widoku. Mamy odcinek fluorokarbonu. Pierwsze, od czego zaczynamy, to robimy zwykłą pętlę. Coś takiego przekładacie. Tu sobie łapiecie. No i odwracacie. Macie mieć po prostu taką pętelkę. Taką pętelkę. I teraz tak, tutaj od góry przekładamy ten fluorokarbon i zostawiamy tutaj taki odcinek. To, co ja robię, to jest tak właściwie IQ dirig. Macie coś takiego, tu jest taki ten mały dzynzelek, od góry włożone jest kółko, także teraz zawijamy. O, coś takiego. Ja robię zazwyczaj 5-6 oplotów, jak najbardziej ciasnych staram się. Jak widzicie, możecie to sobie tutaj przysunąć. I teraz kwestia jest taka, że musicie to złapać między palce. Ja już to tam wsunąłem między palce, tu poluzuję jeszcze.
Ok, i jak macie to złapane, tutaj mocno trzymiecie. Teraz najważniejsze, wyciągacie to z góry i ciągniecie. No to buzi. No dalej. No i dobra, zaciągamy tutaj mocno tą pętlę. W tym momencie, zanim zaciągniecie na maksa, możecie sobie to ustawić tutaj. Jak widzicie, ja ustawiam sobie zazwyczaj zaraz tutaj, jak się zaczyna załamanie. O, gdzieś w tym miejscu. To będzie punkt, w którym będzie się ta pętla zaczynać. Dobra, mamy coś takiego. Widzicie, haczyk jest przywiązany do fluorokarbonu. Teraz bierzecie nożyczki i ten krótszy odcinek przycinacie. Już wam pokażę. O. I macie finalnie coś takiego. Teraz kolejny krok. Bierzemy krętlik. Bierzemy krętlik i przewlekamy go przez fluorokarbon. Dobra, postaram się to w kamerze trafić. Chociaż nie jest to takie proste. Dziwne uczucie, jak patrzysz w kamerę i masz to zrobić. Dobra. I teraz w tym momencie będziemy nadawać rozmiar tej pętli. Dobra, muszę patrzeć w ten telefon, bo nie da się tak inaczej. Czekaj. A może właśnie tak tutaj z koło głowy nie będzie też dobrze widać? Widać? No. Dobra, mamy coś takiego. Jak widzicie, już się nam zrobiła ładna pętla. Sama z siebie. Teraz znowu kolejny krok. Łapiecie sobie tak. I owijamy 7-8 razy. Bardzo ciasno, jak najciaśniej. Im precyzyjniej to zrobicie, tym lepszy będzie wasz przypon. Ok. I na powrót możecie jedną górą sobie puścić, chociaż nie jest to konieczne. Teraz ważna sprawa. Jak wracamy, wkładamy też od góry tutaj haczyka. Nie od dołu. Nie od dołu. Czyli klasyczny węzeł bez węzła. O. Zaraz to sobie zaciągniemy, ale już widać, że mamy tutaj ładną, fajną pętelkę D. Teraz jak mamy przypon w takim stadium, bierzemy rurkę antysplątaniową i sobie ją przekładamy tutaj przez nasz fluorokarbon. I co? W tym miejscu wiążemy pętelkę. Myślę, że z tym to już na pewno każdy sobie poradzi. To jest też moment, w którym ustalacie sobie długość waszego przyponu. Generalnie jak będziecie robić łamańca, możecie sobie zrobić taki krótki odcinek. Jeżeli używacie całego przyponu, no to widzicie, tutaj będzie jakieś 15-20 cm. Także ja zazwyczaj używam takiej długości. To jest uniwersalna długość. Także robię pętelkę. Robię ją podwójną zazwyczaj. Podwójną, także przekładam raz. Przekładam drugi raz. I zaciągam. I w tym momencie będziemy zaciągać finalnie nasz przypon, także bierzemy sobie jeden przyrząd. Bierzemy drugi, już tutaj łapiemy. O. I po prostu naciągacie. Węzeł tutaj można zwilżyć lekko. Ok. Sprawdzacie, czy wszystko się dobrze trzyma. Tak, tutaj kontrolujecie jeszcze pętelkę, jest pięknie. No i co? Zostało tylko przyciąć nasz przypon, tutaj niepotrzebną część. O, delikatnie zaciągamy. No i jest gotowy dirig. Tutaj jeżeli chcecie sobie zmienić ten kąt, mi akurat tu wyszedł w miarę agresywny i generalnie ten przypon powinien mieć taki kąt. Ja czasami tutaj stosuję pozycjoner haczyka. Zazwyczaj używam go
w wersji takiej wolframowej. Wtedy on mi też fajnie, ten haczyk przylega do dna, poprawia mi kąt, no ale tutaj myślę, że wyszedł nam bardzo ładny. Bardzo ładny ten kąt. Ale zacina. O, zobaczcie, tak się prezentuje cały haczyk. Także jeszcze, aby skończyć to wszystko, założymy kuleczkę i pokażę wam jak to wygląda. Przyponik gotowy, także teraz założymy sobie przynętkę. Biorę bite flossa, kawałek, odcinam. Jak widzicie, tutaj mam kuleczki naszej produkcji. Łukasz na jednym z odcinków zrobił, także tu albo tu wyświetli się wam link do tych kuleczek. Jaki to jest smak? To jest akurat ten z TT Karpia gotowy miks. A, to są kulki z gotowego miksu z TT Karpia, także tutaj gdzieś będzie odnośnik do tego filmu. Wpadajcie, bo łatwy, szybki sposób na zrobienie kulek. Ale do rzeczy. Bierzemy sobie teraz igłę. Wiadomo, przekuwamy kulkę. Jak widzicie, ta jest mięciutka. Przeszło bez problemu. Teraz tak. Bierzecie sobie bite flossa i przeplatacie tu przez oczko krętlika. Musicie mieć coś takiego. Tu sobie ustawiacie, żeby te odcinki były w miarę równe. O, macie coś takiego. Teraz sobie ja tak zawsze przytrzymuję, zakładam igłę i przeciągam tutaj tego bite flossa. Jak widzicie, wychodzi z drugiej strony. Tutaj ja zazwyczaj sobie zostawiam kawałek tego krętlika, żeby wystawał dosłownie to oczko. Także, żeby ta kulka dobrze pracowała swobodnie tutaj. Nadmiar bite flossa przycinam. Biorę zapalniczkę. No i przypalamy tutaj. Przygniatamy. I nasza kuleczka, a w zasadzie cały przypon gotowy. Jak widzicie, pod ciężarem kulki już ten tutaj kąt się zmienił. Im bardziej on będzie wygięty w tą stronę, tym lepiej. To możecie sobie później regulować, tak jak mówiłem, albo tymi pozycjonerami, albo też po prostu samemu tutaj wyginać trochę tego diriga. Ten kąt będzie się zmieniał. No i macie przypon, który fajnie się układa. Haczyk, jak widzicie, zacina bez problemu. O, tutaj spróbujemy pomału. O. Także naprawdę skuteczny. Ja używam go do kulek tonących, do waftersów. Używam go też, wiadomo, do popków. Jest bardzo dobry. Jeżeli dacie sobie tutaj jakieś dociążenie, to tak naprawdę robicie sobie super przypony do pop-upów. Jak robię wersję krótszą, robię wtedy łamańca, to pokażę wam w innym odcinku. Też jak najbardziej super się sprawdza. Także jeżeli szukacie uniwersalnego przyponu na różne wody i nie chcecie się za bardzo zagłębiać, myślę, że to jest super przypon dla początkujących. I jak widzicie, też my jako początkujący bez problemu go potrafimy sobie sami związać. Także nie bójcie się, próbujcie swoich sił, bo wiązanie haczyków to też jest fajna przyjemność. Daje dużo frajdy, jak sobie złowicie na swój przypon rybkę. Finish. Mamy to, przyponik jest gotowy, także nie bójcie się, wiążcie swoje haczyki. Dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jaki haczyk chcielibyście zobaczyć następnym razem, jaki przypon. No bo nie ukrywamy, coś tam, parę przyponów potrafimy zawiązać, parę się nauczymy, wspólnymi siłami na pewno coś fajnego zrobimy razem. Dajcie znać, czy się podobało. No i standardowo subik, łapeczka, trzymajcie się, hej!